Verstappen, Hamilton, Alonso, Schumacher, Rosberg, Hamilton, Alonso, Vettel, Lauda, Hunt. W Formule 1 na przestrzeni jej kilkudziesięcioletniej historii było już naprawdę wiele różnych cudownych rywalizacji. Jednak prawdopodobnie najlepszą i największą była rywalizacja Ayrtona Senny oraz Alana Prosta na przełomie lat 80. i 90. Zawierała ona wszystko co najlepsze. Cudowne pojedynki na torze i poza torem. Intrygi, układy, pozakulisowe umowy, francuską mafię, celowe wjeżdżanie w kierowców, oszukiwanie na każdym kroku, dyskwalifikacje, podpalenia samochodów i wiele innych. Mi naturalnie nigdy nie dane było oglądać tej rywalizacji na żywo, w telewizorze, wtedy kiedy miała ona miejsce, no bo urodziłem się jakieś 10 lat po niej. A od kiedy zacząłem oglądać Formułę 1, to na temat pojedynków Senny z Prostem słyszałem już naprawdę sporo. I pomyślałem sobie, że fajnie by było w końcu wejść w szczegóły tej rywalizacji i zobaczyć tak bardziej dokładnie, co tam się właściwie odwalało na przestrzeni lat. Spoiler alert, odwalało się naprawdę wiele rzeczy. I w tym filmie razem z wami wyruszę w podróż do przełomu lat 80. i 90. Kiedy to właśnie Ayrton Senna z Alanem Prostem byli dwoma największymi nazwiskami w Formule 1 i toczyli ze sobą znakomite pojedynki na torze wyścigowym oraz poza nim. Najpierw opowiem pokrótce o początkach obu panów od dzieciństwa przez serie juniorskie, po czym przedstawię ich wczesne lata w Formule 1, kiedy nie byli jeszcze bezpośrednimi rywalami w walce o tytuł. Kolejno przejdę już do clou całego filmu, czyli wojny McLareniarskiej, a następnie omówimy sobie sytuację, kiedy byli rywalami, ale już w osobnych zespołach. Najwięcej dzieje się w drugiej połowie filmu, tam są wszystkie dymy, większość kontrowersji i tak dalej. Ale zdecydowanie polecam oglądać ten film od samego początku do samego końca. Bo wtedy nie ominiecie żadnych kluczowych informacji, które pojawiają się w trakcie trwania całości materiału. A dla osób, które są na moim kanale po raz pierwszy, to ja nazywam się Bartosz, możecie znaleźć mnie na przykład tutaj i prowadzę kanał poświęcony Formule 1. Więc jeżeli jest to coś, co cię interesuje, to daj od razu subskrypcję, bo wrzucam tutaj regularnie filmy poświęcone właśnie F1. Chciałbym też z tego miejsca od razu podziękować wszystkim moim patronom na Patronite, bo gdyby nie wy, to takie dłuższe filmy na moim kanale nie byłyby możliwe. Podziękowania będą także jeszcze oczywiście na samym końcu, ale nie przedłużając już, przejdźmy do głównej części filmu. Alan Prost urodził się w 1955 roku we Francji. Jego rodzicami byli André Prost i Marie Rose Carethian, która miała ormiańskie korzenie, dlatego nie mam absolutnie pojęcia, jak przeczytać to nazwisko. Według opisów Alan był bardzo aktywnym dzieckiem, które z entuzjazmem brało udział w różnych sportach, takich jak zapasy, jazda na rolkach czy piłka kopana. I co ciekawe, w wyniku tych aktywności kilkukrotnie złamał nos. A jak wiemy z naszego rodzimego podwórka, niestandardowo wyglądający nos zawsze poprawia wyniki w wyścigach samochodowych. Alan początkowo myślał o karierze instruktora gimnastyki lub zawodowego piłkarza, ale na szczęście odkrył karting w wieku 14 lat podczas rodzinnych wakacji. I w nastoletnich latach młody Prost wygrał kilka różnych mistrzostw kartingowych. W roku 1974 w wieku 19 lat porzucił szkołę, aby zostać pełnoetatowym kierowcą wyścigowym, utrzymując się z tuningu silników i dystrybucji go-kartów. Jego nagrodą za zwycięstwo w seniorskich mistrzostwach kartingowych Francji w 1975 roku był sezon w Formule Renault, gdzie w 1976 roku zdobył tytuł mistrza, wygrywając wszystkie wyścigi z wyjątkiem jednego. W 1977 roku zdobył Mistrzostwo Europy w Formule Renault, a następnie awansował do Formuły 3 w 1978 roku. W 1979 roku wygrał zarówno francuskie, jak i europejskie mistrzostwa F3, co zwróciło uwagę kilku zespołów Formuły 1 i po dokładnym rozważeniu swoich opcji zdecydował się podpisać kontrakt z McLarenem na sezon 1980. Co ciekawe, sam Alan mocno zaskoczył zespół, bo ci dali mu ofertę startu w dodatkowym bolidzie w ostatnim wyścigu sezonu 79 na torze Watkins Glen, ale on ją odrzucił, uzasadniając to tym, że nie przyniosłoby to korzyści ani jemu, ani zespołowi. I po prostu Prost uważał, że pośpiech w debiucie w Formule 1 bez odpowiedniego przygotowania byłby błędem.
Tak więc, Prost zadebiutował w Formule 1 w bolidzie McLarena z początkiem sezonu 1980. Ayrton Senna urodził się w 1960 roku w São Paulo i był środkowym dzieckiem w zamożnej brazylijskiej rodzinie Miltona Guiardo da Silvy, czy znowu jakkolwiek to się czyta, który był fabrykantem i właścicielem ziemskim, czy to jak to się teraz chyba ładnie mówi landlordem, ale nie wiem. On był w sumie po prostu bogatym farmerem. Oraz jego żony, Neide Joanny Senna da Silva. Matka Senny była wnuczką włoskich imigrantów, także sam Ayrton był prawie że Włochem. Młody Ayrton już od najmłodszych lat przewijał zainteresowanie motoryzacją i wyścigami samochodowymi. W wieku 3 lat miał problemy z koordynacją ruchową, ale mimo to w wieku 7 lat nauczył się prowadzić jeepa na farmie swojej rodziny. Pierwszy go-kart Ayrtona został zbudowany przez jego ojca przy użyciu silnika od kosiarki. W wieku 13 lat wziął udział w pierwszych zawodach kartingowych na torze Interlagos, gdzie mimo rywalizacji z bardziej doświadczonymi zawodnikami zdobył pole position. W 1977 roku Senna zdobył Mistrzostwo Ameryki Południowej w kartingu, a w latach 78-82 regularnie uczestniczył w Mistrzostwach Świata w kartingu, dwukrotnie zajmując drugie miejsce. W 1981 roku przeniósł się do Anglii, aby rozpocząć karierę w wyścigach bolidów jednomiejscowych, zdobywając tytuł w Mistrzostwach Formuły Ford 1600. Po krótkiej przerwie, spowodowanej tym, że rodzina powiedziała mu, że koniec takiego ścigania i po prostu chcieli, żeby wrócił do Brazylii i zajął się ich rodzinnym interesem, Ayrton dostał ofertę opłacenia jego startów w Europie i tym samym wrócił do Anglii, aby kontynuować karierę wyścigową, bo stwierdził, że biznesowanie w Ameryce to w sumie nie dla niego. Ale tym razem wrócił do wyścigów już pod nazwiskiem panieńskim jego matki, Senna, bo do tej pory w tego typu zawodach korzystał ze swojego normalnego nazwiska po ojcu, czyli da Silva. Ale zmienił to nazwisko, bo w Brazylii da Silva to najbardziej popularne nazwisko, a on był wyjątkowy czy coś takiego. W 1982 roku wygrał brytyjskie i europejskie mistrzostwa Formuły Ford 2000, a w 1983 roku zdominował brytyjską Formułę 3, wygrywając tytuł mistrza. W tym samym roku wygrał inauguracyjne Grand Prix Macau Formuły 3, a już w 1983 roku testował dla zespołów Formuły 1 Williamsa, McLarena, Brabhama i Tollmana. Ostatecznie Senna w sezonie 1984 zadebiutował w Formule 1 w barwach zespołu Tollman. Teraz omówię pokrótce sezony, w których jeździł w Formule 1 sam Prost, a później sezony, kiedy już obaj kierowcy jeździli, ale jeszcze nie w jednym zespole. Podczas tych sezonów, naturalnie, wojny jeszcze między nimi nie było, ale i tak warto wysłuchać tego, bo jest to bardzo dobry wstęp do prawdziwej wojny maklareniarskiej, która nadeszła w roku 1988, a tak naprawdę i w pełni nadeszła w 1989. Sezony 80, 81, 82 i 83 nie mają takiego znaczenia dla całości tego filmu, ponieważ brał udział w nich tylko Prost, zaś Senna nie. Natomiast Prost w tym roku 80 już w swoim debiucie w Buenos Aires zdobył 6. pozycję, co dało mu pierwszy punkt w karierze. W całym sezonie zdobył łącznie 5 punktów i zakończył na 16. miejscu w klasyfikacji kierowców. Na rok 1981 Prost przeszedł do francuskiego zespołu Renault, w którym to wygrał swój pierwszy wyścig, Grand Prix Francji. Wiecie, francuski kierowca w francuskim bolidzie z francuskim silnikiem na francuskim torze. W ciągu sezonu odniósł jeszcze kolejne 2 zwycięstwa i zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. W roku 1982, mimo wygrania 2 pierwszych wyścigów sezonu, nie zdobył więcej zwycięstw. Lecz poprawił swoją pozycję w klasyfikacji, kończąc rok na 4. miejscu. W 1983 Prost wygrał łącznie 4 wyścigi i już wtedy był blisko zdobycia swojego pierwszego mistrzostwa świata. Jednak ostatecznie zajął 2. miejsce, przegrywając z Nelsonem Piquetem. I teraz konflikty z zespołem Renault i zarzuty Prosta o to, że zespół w zasadzie przestał rozwijać bolid, doprowadziły do jego zwolnienia właśnie po tym sezonie. Francuz został wyrzucony z zespołu zaledwie 2 dni po ostatniej rundzie sezonu po Grand Prix RPA, a pracownicy fabryki Renault przyszli do jego domu
i podpalili jego prywatnego Mercedesa. Serio. Rzekomo dlatego, że Alain Prost właśnie obwiniał zespół o słabe wyniki, o marne rezultaty, a Renault obwiniało go o to, że nie walczył o mistrzostwo i że przez niego z zespołu odszedł inny Francuz, René Arnoux, i on przeszedł do Ferrari czy coś takiego. No, Francuzi to stan umysłu, a Renault to naprawdę nieźli popaprańcy byli. W każdym razie, Prost bardzo szybko podpisał nowy kontrakt z McLarenem na sezon 84, powracając do tego zespołu. I już wtedy Prost był oczywiście uznawany za ultra szybkiego, ultra dobrego i ultra skutecznego kierowcę, potencjalnego przyszłego mistrza świata. Tak więc, sezon 1984 był pierwszym sezonem, w którym to Prost i Senna byli razem na gridzie i mogli ścigać się koło w koło. No, teoretycznie. Ayrton Senna jeździł w zespole Toleman, który, no, umówmy się, najlepszy to nie był. I Senna tak naprawdę wyciągał z tego bolidu 120% możliwości, co za chwilę pokażę. Prost z kolei miał swoją własną walkę ze swoim własnym partnerem zespołowym w McLarenie, Nickim Laudą. Nicky na tym etapie to już była całkowita legenda tego sportu, więc zadanie nie należało do najłatwiejszych. Alain Prost wygrał aż 7 z 16 wyścigów, co wyrównało rekord zwycięstw w jednym sezonie ustanowiony przez Jima Clarka w 1963 roku. Jednak Lauda odniósł tylko 5 zwycięstw, ale dzięki swojej niezawodności regularnie zdobywał punkty w innych wyścigach, co pozwoliło mu zbudować niewielką, ale wystarczającą przewagę nad zespołowym kolegą. Kulminacyjnym momentem sezonu był ostatni wyścig na torze Estoril w Portugalii. Prost musiał wygrać i liczyć na słaby wynik Laudy, aby zdobyć tytuł. Ostatecznie, mimo zwycięstwa Prosta, Lauda zajął drugie miejsce, co zapewniło mu trzeci tytuł mistrza świata z przewagą zaledwie pół punktu, co było najmniejszą różnicą w historii Formuły 1. Jeśli chodzi o Brazylijczyka, to już od samego początku swojej kariery w F1 Senna pokazywał naprawdę wyjątkowy talent i determinację. W swoim debiutanckim wyścigu w Brazylii z powodu awarii turbosprężarki musiał wycofać się z rywalizacji, ale oczywiście nie zniechęciło go to do dalszej walki. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów sezonu było Grand Prix Monaco rozgrywane w deszczowych warunkach. Senna, startując z tyłu stawki, szybko przebijał się na czoło i ostatecznie zajął drugie miejsce tuż za Alainem Prostem. Gdyby wyścig nie został przerwany z powodu złych warunków pogodowych, to wielu uważa, że Senna miałby nawet szansę na swoje pierwsze zwycięstwo w F1 właśnie tamtego dnia. A był to jego zaledwie 6. wyścig w karierze. No, w sumie to 5, bo do jednego z poprzednich, dokładniej to na torze Imola, się nie zakwalifikował. Bo był ogórem? Tak, w 100% to był powód. Nie no, on tam miał jakąś awarię silnika, więc się nie zakwalifikował do wyścigu. Natomiast swoje pierwsze punkty Senna zdobył już w swoim drugim wyścigu w Grand Prix Południowej Afryki, kończąc wyścig na 6. miejscu. Jego kolejne solidne występy, w tym 3. miejsce na torze Brands Hatch w Wielkiej Brytanii, czy 3. miejsce w Portugalii, no potwierdziły jego status przyszłej gwiazdy Formuły 1. Chociaż Toleman nie był konkurencyjnym zespołem, Senna zakończył sezon z 13 punktami, co pozwoliło mu zająć 9. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. Jego występy przyciągnęły uwagę większych zespołów, co doprowadziło do podpisania kontraktu z Lotusem na sezon 1985. I w tym właśnie roku i z tym właśnie zespołem ponownie zdobył w pełni zasłużone uznania za swoje występy, zwłaszcza w trudnych warunkach. Sezon rozpoczął się od 4. miejsca w Brazylii, ale prawdziwą furorę zrobił podczas Grand Prix Portugalii. W deszczu na torze Estoril Senna odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 1, prowadząc od startu do mety. Senna zakończył finalnie sezon z 7 pole position i 2 zwycięstwami, co dało mu 4. miejsce w klasyfikacji kierowców. Natomiast sezon 1985, tak ogólnie rzecz biorąc, był właściwie zdominowany przez Alaina Prosta, który na koniec roku miał na swoim koncie 5 zwycięstw, zostając przy tym po raz pierwszy w swojej karierze mistrzem świata. Kończąc sezon 59 punktów przed swoim partnerem zespołowym Nickim Laudą, który uplasował się finalnie na 10. pozycji, bo miał dosyć sporo pecha, bo do mety dojechał jedynie 3 razy, wygrywając przy tym raz. Lauda często zmagał się z problemami technicznymi swojego McLarena, a dodatkowo miał wypadek podczas treningów przed Grand Prix Belgii,
co spowodowało, że Niki doznał kontuzji nadgarstka, co wykluczyło go z kolei z wyścigów właśnie w Belgii i w Wielkiej Brytanii, czy też Europie. Dodatkowo był już dosyć stary, a to wszystko spowodowało, że po sezonie 1985 Lauda odszedł z Formuły 1, a jego miejsce na sezon 86 w McLarenie u boku Prosta zajął Keke Rosberg. Sezon 1986 był naprawdę wyjątkowy dla Alana Prosta, który zdobył swój drugi tytuł Mistrza Świata, stając się przy tym pierwszym kierowcą od czasów Jacka Brabhama, który zdobył mistrzostwo w 2 kolejnych latach, bo Brabham zrobił to w 1959 i 60 roku. Prost przez cały sezon prezentował niezwykłą konsekwencję i zdolność do zdobywania punktów nawet w trudnych warunkach. Mimo że jego bolid nie dorównywał szybkości Williamsów prowadzonych przez Nigela Mansella i Nelsona Piqueta, to Prost potrafił regularnie kończyć wyścigi na czołowych pozycjach, kończąc finalnie sezon 2 punkty przed Mansellem i 3 punkty przed Piquetem. Ayrton Senna z kolei był ponownie czwarty. Zdobył w tymże sezonie kilka pole position oraz 2 zwycięstwa oraz kolejne parę miejsc na podium. Po raz kolejny spisywał się znakomicie, czego nie można było powiedzieć o partnerze Prosta, Rosbergu, który spisywał się, mniej znakomicie. I po tym sezonie odszedł z Formuły 1, a na jego miejsce do McLarena, jak się okazało na jeden przyszły sezon, wszedł Stefan Johansson. I w tym sezonie 1987 Williams okazał się być jednak już za szybki nawet dla Alana Prosta, bo Francuz skończył dopiero na 4. miejscu właśnie za oboma kierowcami Williamsa oraz Ayrtonem Senną, który teoretycznie i na papierze miał gorszy bolid od Francuza. Co za tym idzie, Senna po raz pierwszy pokonał na koniec roku Prosta i to w nierównej maszynerii. Tym razem tak serio nierównej, bo później będzie też nierówna, ale tak nie do końca. I widząc to wszystko co robi Ayrton Senna na torze na przestrzeni tych pierwszych kilku sezonów w F1, McLaren z Ronem Dennisem na czele podjął najlepszą decyzję spośród prawdopodobnie wszystkich najlepszych decyzji w tym sporcie. Na sezon 1988 McLaren ściągnął do siebie Sennę, który został partnerem Alana Prosta, rozpoczynając największą wojnę w całej historii Formuły 1. Tutaj wtrącę jeszcze, że sam Alan Prost po latach decyzję o podpisaniu Senny przez McLarena komentował tak. Moim największym problemem było to, że naprawdę byłem zżyty z McLarenem i chciałem zrobić co mogłem dla zespołu. Na 1988 na swojego partnera z zespołu miałem wybór między Senną a Piquetem. Gdy pojechaliśmy do Japonii z Ronem Dennisem, żeby odwiedzić przedstawicieli Hondy, powiedziałem, że Ron powinien wziąć Ayrtona, ponieważ był bardziej utalentowany, a dla mnie team był na pierwszym miejscu. Gdybym teraz wrócił do startu mojej kariery, zrobiłbym to inaczej. Skupiłbym się na mnie i na mojej pracy. Oczywiście mogłem powiedzieć nie na przyjście Ayrtona do McLarena. Jedną z moich silnych cech jest to, że zazwyczaj nie żałuję swoich decyzji, ale z osobistego punktu widzenia w tym przypadku zdecydowanie popełniłem błąd. Dlaczego był to błąd? No, przekonamy się właśnie teraz. Zacznijmy od tego, że na sezon 1988 McLaren przygotował absolutną perfekcję bolidową w postaci McLarena MP44, zaprojektowanego przez Gordona Murraya z sercem w postaci turbo doładowanego silnika Hondy. Silnika Hondy, którego japoński producent zaczął dostarczać McLarenowi właśnie od tego sezonu, bo poprzednio budowali silniki m.in. dla Lotusa. Dla którego jeździł Senna. I m.in. z racji na dobre relacje na linii Honda-Senna, ta trójka McLaren-Honda-Senna nawiązała trójstronną współpracę na sezon 1988. Ten wątek seniarsko-hondowski jeszcze się okaże ważny w dalszej części filmu. Tak czy inaczej, ten bolid był bardzo szybki i bardzo dominujący, a w rękach 2 absolutnie topowych kierowców dokonał, zresztą po kolei. Sezon rozpoczął się od wyścigu w Brazylii, który, nie poszedł zbyt dobrze po myśli Senny.
Ayrton zdobył pole position podczas kwalifikacji przed drugim Mansellem i trzecim Prostem. Podczas okrążenia rozgrzewkowego przed wyścigiem Senna napotkał problemy techniczne w swoim bolidzie. Mianowicie coś mu się tam popsuło ze zmianą biegów, przez co Brazylijczyk musiał pokonać to okrążenie na pierwszym biegu. Pierwszy start wyścigu został przerwany, a Senna został zmuszony wystartować w bolidzie zapasowym zespołu z alei serwisowej. Na drugim starcie Prost, mając przed sobą w zasadzie pusty tor, szybko objął prowadzenie, uzyskując przewagę nad rywalami i prowadząc później cały czas w wyścigu. Senna pierwotnie bardzo szybko przebijał się przez stawkę, w pewnym momencie był już nawet na drugim miejscu. Ale została mu finalnie pokazana czarna flaga oznaczająca jego dyskwalifikację. Za to, że w trakcie tak naprawdę wyścigu zmienił bolid, co było zakazane. Bo podczas zimowej przerwy poprzedzającej ten właśnie sezon taka zamiana bolidów na zapasowe po okrążeniu rozgrzewkowym została zakazana. Co za tym idzie, Senna zdobył okrągłe 0 punktów w pierwszym wyścigu sezonu na jego domowej ziemi, pomimo zdobycia pole position, a wyścig wygrał jego partner zespołowy Alain Prost. Drugi wyścig odbył się na torze Imola, gdzie McLareny były w swojej własnej lidze. Senna zakwalifikował się na pierwszym miejscu przed drugim Prostem, gdzie Senna miał czas ponad 3 sekundy szybszy nad trzecim Piquetem. W takiej samej kolejności dojechali do mety niedzielnego wyścigu Prost zaraz za Senną i obaj mieli jedno całe okrążenie przewagi nad znowu trzecim Piquetem. Jeśli ktoś się zastanawiał, jak bardzo ten bolid McLarena był szybki, o czym chwilę temu mówiłem, to był właśnie tak szybki. Na torze w Monako doszło do jednego z najbardziej pamiętnych momentów sezonu. Senna był w doskonałej formie, zdobył pole position z przewagą ponad sekundy nad Prostem i prowadził wyścig z dużą przewagą. Jednakże na kilka okrążeń przed końcem po komunikacie zespołu, aby zwolnić, Senna stracił koncentrację i uderzył w barierę, co zakończyło jego wyścig. Prost wygrał ten wyścig, co pogłębiło napięcia między kierowcami, które zaczęły się już tam powoli budować. Był to dopiero trzeci wspólny wyścig tej dwójki, więc jeszcze nie było tam nic zbytnio złego, ale wciąż. Kolejne 3 wyścigi w Meksyku, Kanadzie i USA także wygrali kierowcy McLarena, raz Prost, 2 razy Senna. W dalszej części sezonu walka między kierowcami stała się jeszcze bardziej zacięta. Prost odniósł zwycięstwo na swoim domowym torze Paul Ricard we Francji, a Senna musiał zadowolić się jedynie drugim miejscem. Był to jeden z niewielu wyścigów tamtego sezonu, gdzie Prost pokonał Sennę w bezpośredniej walce na torze. A to dodało mu oczywiście pewności siebie w walce o tytuł. W Wielkiej Brytanii Senna zgarnął dosyć łatwą wygraną, z kolei Prost wycofał się z powodu problemów ze sterowaniem. Kolejne 3 wyścigi wygrał Senna, a drugie miejsce zajmował zawsze Prost. Podczas Grand Prix Włoch kwalifikacje przebiegały zgodnie z oczekiwaniami, z McLarenami Ayrtona Senny i Alaina Prosta na czele stawki. Bolidy Ferrari prowadzone przez Gerharda Bergera i Michela Alboretto zajęły 3. i 4. miejsce na starcie. A był to pierwszy włoski wyścig po śmierci Enzo Ferrariego, który zmarł miesiąc wcześniej. W dniu wyścigu emocje były wysokie, zwłaszcza wśród tifosi, którzy marzyli o zwycięstwie Ferrari na Monzie. Nadzieje jednak były niewielkie, biorąc pod uwagę dominację McLarena w poprzednich wyścigach sezonu. Niemniej jednak, po starcie Prost szybko wyprzedził Sennę, ale jego silnik zaczął się zacinać podczas zmiany biegów, co pozwoliło Sennie odzyskać prowadzenie. Prost mimo problemów próbował gonić swojego kolegę z zespołu, ale ostatecznie jego problemy zmusiły go do wycofania się z wyścigu. Podczas gdy Senna prowadził, Ferrari Bergera i Alboretto zaczęły go doganiać. I na 2 okrążenia przed końcem Senna próbował zdublować jednego z kierowców Williamsa, Johna Louisa Schlesera, który na ten wyścig wyjątkowo zastępował chorego Nigela Mansella. Schleser, który miał problemy z opanowaniem bolidu na jednej z szykan, zderzył się z McLarenem Senny, co spowodowało awarię jego zawieszenia i wycofanie się Ayrtona z wyścigu. A ten incydent pozwolił Bergerowi z Ferrari na objęcie prowadzenia i ostateczne zwycięstwo. Także oczywiście tifosi na tym torze to możecie wyobrazić, co przechodzili. No ale jednak, żaden z kierowców McLarena nie zdobył żadnych punktów w tym wyścigu. Wyścig w Portugalii, czyli kolejna runda, stał się jednym z kluczowych elementów tego sezonu. Obaj kierowcy McLarena zajmowali oczywiście 2 pierwsze miejsca w klasyfikacji. Pierwszy Senna miał zaledwie 3-punktową przewagę nad drugim Prostem.
Francuz, zdając sobie sprawę, że aby zdobyć tytuł, a ta Portugalia była 4. rundą do końca sezonu, musi zdobywać jak najwięcej punktów. I bardzo dobrze wykorzystał zatem problemy Senny z bolidem, których Brazylijczyk doświadczał podczas tego wyścigu w Portugalii. I Prost wygrał, wyprzedzając tym samym Sennę w klasyfikacji, bo Senna dojechał dopiero na pozycji 6, właśnie z racji na problemy z jego McLarenem. Podczas kolejnego Grand Prix w Hiszpanii Ayrton Senna zdobył pole position po raz 11 w sezonie, a McLareny po raz 10 zablokowały pierwszy rząd na starcie. W samym wyścigu Prost wystartował lepiej niż Senna i objął prowadzenie. Następnie Nigel Mansell wyprzedził Sennę i zajął drugie miejsce. Senna jednak nie zamierzał się poddać i na drugim okrążeniu odzyskał drugą pozycję, choć popełnił błąd wyjeżdżając poza tor, co pozwoliło Mansellowi na ponowne wyprzedzenie Brazylijczyka. A finalnie Senna przez resztę Grand Prix zmagał się z problemami z odczytem paliwa w swoim bolidzie, zaś Prost dosyć łatwo dojechał na pierwszej pozycji. W przedostatnim wyścigu sezonu na torze Suzuka Alain Prost, startujący z P2 za Senną, objął prowadzenie po świetnym starcie, podczas gdy Ayrton Senna miał problemy i ruszył z opóźnieniem, bo zgasł mu silnik na starcie. Brazylijczyk zdołał jednak szybko nadrobić straty, pomimo że spadł na 14 miejsce, awansując na 4. pozycję już na 4. okrążeniu. W deszczu Prost, mający problemy ze skrzynią biegów, stracił prowadzenie na rzecz Senny, który wyprzedził go podczas dublowania innych kierowców. A tym samym Senna wygrał ten wyścig i zdobył tytuł mistrza świata. W tamtym sezonie pozostawała jeszcze ostatnia Australia, ale to nie miało już kompletnie żadnego znaczenia dla mistrzostw. I teraz tak, Prost wygrał ten ostatni wyścig i na koniec sezonu zdobył nawet więcej punktów od Senny. Jednak pomimo, że Prost zdobył w sumie o 11 punktów więcej niż Senna, to system punktacji uwzględniający tylko 11 najlepszych wyników w tamtym sezonie oznaczał, że Senna z 8 zwycięstwami i 3 drugimi miejscami miał łącznie 90 punktów, podczas gdy Prost zakończył sezon z 87 punktami. Bo wtedy nie było tak jak chociażby obecnie, że wszystkie wyścigi liczyły się do klasyfikacji. Oznaczało to tym samym, że Ayrton Senna po raz pierwszy w swojej karierze został mistrzem świata, zapewniając sobie ten tytuł już na Suzuce. A McLaren, wygrywając wszystkie wyścigi poza jednym, tym we Włoszech, zdobył tytuł mistrza świata konstruktorów. Prost uznał, że Senna zasłużył na tytuł mistrza, ale później stał się, oczywiście bez zaskoczenia, zwolennikiem systemu punktacji, który nadszedł później do Formuły 1, gdzie liczyły się wszystkie wyniki, a zwycięzca Grand Prix otrzymywał 10, a nie 9 punktów. Sezon ten, tak jak mówiłem, nie był jeszcze aż tak zacięty, nie było tutaj jeszcze aż takich zgrzytów pomiędzy oboma kierowcami, bo te miały nastąpić dopiero w kolejnym sezonie. Bo rok 1989 to była już wojna na całego. Przed samym sezonem 1989 Alain Prost zaczął podejrzewać, że Honda, dostawca silników dla McLarena, faworyzuje Sennę. Podejrzenia te zyskały na sile po rozmowie Prosta z Nobuhiko Kawamoto, ówczesnym prezesem Hondy, podczas kolacji w klubie golfowym w Genewie. Kawamoto przyznał, że młodzi inżynierowie Hondy pracowali bardziej na korzyść Senny, postrzegając go jako bardziej, w cudzysłowie, samurajskiego kierowcę, w sensie bardziej japońskiego, bardziej ich kierowcę w porównaniu do, znowu w cudzysłowie, komputerowego, wręcz robotycznego czy innego cyborgowego stylu jazdy Prosta. Bo o tym jeszcze nie wspominałem, a jest to trochę ważne. Prost miał przydomek profesor, ponieważ analizował wszystkie dane bardzo dokładnie, uczył się wszystkiego co związane z bolidem, studiował zachowania samochodów na torze itd. Senna z kolei uchodził po prostu za naturalny talent. Wsiadał, jechał i wygrywał. Był bardziej, jakby to powiedzieć, zżyty z tymi bolidami. Co, jak widać, Japończycy widzieli za ogromny plus. W każdym razie, Prost miał nawet mówić, że Honda przysyłała silniki podpisane wyłącznie dla Ayrtona, co tylko potwierdziło jego przepuszczenia. Jak możecie sobie wyobrazić, ta sytuacja z nierównymi silnikami, no tylko pogorszyła relacje między tymi kierowcami.
Sezon rozpoczął się ponownie w Brazylii, gdzie nadzieje Ayrtona Senny na zwycięstwo w domowym Grand Prix ponownie zostały brutalnie zniweczone. Zderzenie z Gerhardem Bergerem już na pierwszym zakręcie spowodowało uszkodzenie przedniego skrzydła Senny i zmusiło go do zjazdu do boksu, co ostatecznie doprowadziło go do ukończenia wyścigu dopiero na 11. miejscu. Prost, mimo problemów z ustawieniem swojego McLarena, ukończył wyścig na 2. miejscu, podczas gdy zwycięzcą niespodziewanie został Nigel Mansell z Ferrari, co pokazywało w sumie, że McLaren nie będzie już chyba miał aż tak bardzo dominującego bolidu jak rok wcześniej, bo wtedy przegrali tylko jeden wyścig, a teraz przegrali już pierwszy wyścig. W San Marino, drugim wyścigu sezonu, rywalizacja między Senną a Prostem zaczęła się zaostrzać. Choć McLareny zajęły pierwsze 2 miejsca zarówno podczas kwalifikacji, jak i w wyścigu, to po wyścigu Prost wydawał się być niezadowolony, sugerując, że nie przestrzegano ustaleń zespołowych. I chodziło o to, że Senna zaproponował, że ktokolwiek miał być pierwszy na dojeździe do pierwszego zakrętu, miał nie być atakowany przez kolegę z zespołu. Senna przy starcie był na prowadzeniu, więc Prost kompletnie odpuścił. Na 4. okrążeniu Gerhard Berger miał tam jakiś poważny wypadek, przez co wyścig został wstrzymany. Na restarcie wyścigu to Prost miał o wiele lepsze tempo i objął prowadzenie. Jednak Senna zbliżył się do swojego teammate'a i go wyprzedził, łamiąc tym samym postanowienia. Senna, który wygrał wyścig, tłumaczył się jednak i mówił, że chodziło tylko o start wyścigu, a nie o restart. Potem jakoś Ayrton próbował się w ogóle wycofywać z tego postanowienia, czy coś takiego. Ale Prost i tak był bardzo, ale to bardzo niezadowolony z całej sytuacji. I wojna w McLarenie rozwinęła się tutaj już na całego. W Monako Senna dominował od początku wyścigu, wygrywając kwalifikacje i wyścig z dużą przewagą. A w Meksyku po raz pierwszy w sezonie Prost zaczął publicznie wyrażać swoje obawy dotyczące rzekomego faworyzowania Senny przez Hondę. Zły wybór opon i błędy zespołu podczas pit-stopu sprawiły, że Prost zajął dopiero 5. miejsce, podczas gdy Senna wygrał wyścig i umocnił swoją pozycję w klasyfikacji. W USA, ziemi przepełnionej wolnością i benzyną, Senna miał problemy techniczne, które zmusiły go do oddania prowadzenia Prostowi i wycofania się z wyścigu. Prost wygrał to Grand Prix, co było jego pierwszym zwycięstwem w sezonie. To wydarzenie wywołało euforię w obozie Prosta, który czuł, że pomimo domniemanej faworyzacji Senny, jego szanse na mistrzostwo dalej nie są skreślone. W Kanadzie Senna miał pecha, kiedy na 3 okrążenia przed końcem prowadził, ale awaria silnika Hondy zmusiła go do wycofania się z wyścigu. Prost także nie skończył tego wyścigu, bo już na 2. okrążeniu wycofał się z powodu problemów z zawieszeniem, pomimo zdobycia pole position. A do mety w tym wyścigu to w ogóle dojechało 6 kierowców z 26 startujących, także taka sytuacja. I teraz tak, po tym wyścigu Prost prowadził w mistrzostwach, mając 2 punkty więcej od Senny. Na swoim domowym torze Prost odniósł zwycięstwo, podczas gdy Senna musiał wycofać się z powodu problemów technicznych z mechanizmem różnicowym. Prost umocnił tym samym swoją pozycję lidera mistrzostw, co sprawiło, że jego szanse na tytuł zaczęły wyglądać coraz lepiej. W kolejnym wyścigu w Wielkiej Brytanii sytuacja była podobna. Senna ponownie odpadł z wyścigu, co pozwoliło Prostowi wygrać ten wyścig i zwiększyć przewagę w klasyfikacji. I był to 4. z rzędu wyścig, którego Senna nie ukończył, co stawiało go w trudnej sytuacji w walce o tytuł. Na Hockenheim w Niemczech Senna zdołał przerwać swoją złą passę, wygrywając wyścig i zdobywając pole position oraz najszybsze okrążenie. Jednak rywalizacja między nim a Prostem o wygraną była zażarta podczas tego Grand Prix, natomiast Prost całkowicie stracił możliwość wygranej z powodu awarii skrzyni biegów na 2 okrążenia przed metą. Na Węgrzech kierowcom McLarena nie poszło wybitnie dobrze. Senna ukończył wyścig na 2. miejscu, a Prost dopiero na 4., co zmniejszyło przewagę Francuza w klasyfikacji. Na deszczowym Spa Senna pokazał swój talent w bardzo trudnych, mokrych warunkach, wygrywając wyścig mimo problemów z silnikiem. Prost ukończył wyścig na 2. miejscu, ale atmosfera między nimi była coraz bardziej napięta. Jak to zazwyczaj bywa pomiędzy kierowcami tej samej ekipy, którzy obaj mają realną szansę na tytuł. I teraz tak, to wszystko, relacja między nimi, rzekoma faworyzacja Senny przez zespół, konflikty i wszystko co z tym związane spowodowały, że podczas 12. rundy sezonu na torze Monza we Włoszech
Po kilku miesiącach narastającego konfliktu, Prost ogłosił swoje przejście z McLarena do Ferrari na sezon 1990. I po wygraniu tego wyścigu na Monzie przez Prosta, głównie dzięki awarii Senny, który się wycofał, Alain Prost oddał swoje trofeum włoskim kibicom, co absolutnie rozwścieczyło Rona Denisa, szefa McLarena. Ten gest był swego rodzaju symbolem tego, że Prost miał już całkowicie gdzieś zespół McLarena, w którym spędził wiele lat. Prost, znowu po latach, komentował to następująco. Do tego czasu nigdy nie miałem problemów z nikim w McLarenie, ale 89 był inny. Mój kontrakt miał wygasnąć pod koniec roku, ale kontrakt Ayrtona nie. Ron wiedział, że przyszłość jego zespołu jest w Hondzie, a więc w Senie. Bardzo się starał, żebym został, ale w rzeczywistości nie mógł zatrzymać nas obu, więc powiedziałem mu w lipcu, że odejdę pod koniec sezonu. Moim zdaniem nie był wobec mnie uczciwy w 89. Nadal jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi i mimo wszystko nadal uważam McLarena za swój zespół. Ale Ron wie, co czułem w tamtym okresie. Wtedy byłem całkowicie rozczarowany. Po wszystkim, co zrobiłem z zespołem i dla zespołu, nie uważałem, że powinienem być tak traktowany. Ale wiadomo, Ron próbował pchać swoją firmę w przód i oczywiście trochę to rozumiem. W Portugalii podczas kolejnej rundy doszło do niemałej kontrowersji, bo Senna zderzył się z Mansellem, co, umówmy się, praktycznie przekreśliło jego szanse na tytuł. Alain Prost z kolei ukończył wyścig na drugim miejscu, co tylko umocniło jego przewagę w klasyfikacji. Po raz kolejny. Senna wygrał wyścig w Hiszpanii, co pozwoliło mu zachować matematyczne szanse na mistrzostwo, jednak szanse te były dosyć małe. Jednak wciąż były. I tutaj nadeszło pamiętne i legendarne Grand Prix Japonii 1989, czyli po prostu apogeum całego konfliktu pomiędzy oboma tymi kierowcami. Senna wygrał kwalifikację z przewagą prawie 2 sekund nad Prostem, ale Francuz, jak to w sumie miał w zwyczaju, twierdził, że jego ustawienia bolidu były bardziej przystosowane do wyścigu. Nieważne, przed startem wyścigu Prost poprosił jeszcze o usunięcie lotki z tylnego skrzydła, co miało jeszcze dodatkowo zwiększyć jego prędkość na prostych. I tak, Prost łatwo wyprzedził Sennę na starcie, a ten stracił również pozycję na rzecz Bergera, jednak finalnie udało mu się obronić przed tym Ferrari. Prost zbudował przewagę, ale Senna po jego pitstopie zaczął ją niwelować. Na 46. okrążeniu Senna zbliżył się na zaledwie długość 2 bolidów za Prostem. Na szykanie przed linią start-meta Senna zdecydował się na odważny, czy też głupi manewr wyprzedzania. Jednak Prost przysięgnął sobie przed wyścigiem, że nie będzie zostawiał Sennie miejsca, bo ma go w dupie. I tym samym zamknął lukę, nie dając Brazylijczykowi tak naprawdę żadnej możliwości wyprzedzenia. I w tym miejscu nastąpiło legendarne już wydarzenie. Obaj zderzyli się i zatrzymali tuż przy tzw. Escape Road. Prost wysiadł z bolidu, przekonany, że to koniec rywalizacji, obaj zderzyli się, zatrzymali, bolidy zgasły po ptokach. Francuz przy wycofaniu się obu kierowców McLarena z wyścigu zostaje mistrzem, bo była to już przedostatnia runda sezonu, a miał nad Brazylijczykiem wystarczającą przewagę punktową na zgarnięcie tytułu. Ale Senna z pomocą marszali uruchomił ponownie swój bolid i wrócił do wyścigu. Po wymianie uszkodzonego przedniego skrzydła Senna kontynuował jazdę i ostatecznie wygrał ten wyścig, dając mu dalsze szanse na tytuł w ostatniej rundzie sezonu. Jednak zaraz po zakończeniu wyścigu został zdyskwalifikowany za nieprzejechanie pełnego dystansu wyścigu, bo skrócił tor w momencie kolizji z Prostem. A dyskwalifikacja oznaczała, że Prost został mistrzem świata sezonu 1989. Po wyścigu w Japonii Senna i McLaren podjęli próbę odwołania się od dyskwalifikacji, argumentując, że skrócenie szykany nie dało Brazylijczykowi przewagi. Ron Dennis, szef McLarena, dodatkowo oskarżył FISA, czyli federację zarządzającą całym tym cyrkiem, o manipulowanie wynikami i utratę przez jego zespół pieniędzy z nagród i umów sponsorskich.
twierdząc, że odebranie zwycięstwa Senie było nieuczciwe. A FISA na to odrzuciła jednak odwołanie, nakładając przy tym grzywnę w wysokości $100,000 na zespół oraz zawieszając superlicencję Seny na 6 miesięcy. A sama FISA oznaczyła również Senę jako niebezpiecznego kierowcę. W odpowiedzi Senna publicznie oskarżył Jean-Marie Balestra, czyli prezydenta FISA, o manipulowanie wynikami na korzyść Prosta. A oczywiście obaj byli Francuzami, więc no może coś w tym było. I w sumie nawet wiele lat później, po opuszczeniu stanowiska prezydenta FISA, Balestre przyznał, że w 1989 działał na korzyść Prosta. Aczkolwiek informację taką znalazłem na jakiejś podejrzanej brazylijskiej stronie, także wiecie. To było oczywiste, że pewne naciski polityczne i ekonomiczne manipulowały za zamkniętymi drzwiami, żeby uczynić z Prosta mistrza świata, stwierdził Senna na konferencji prasowej w Brazylii. I po tych słowach Senna został wezwany do prezesa FISA, który powiedział mu, że dopóki nie przeprosi za swoje słowa, to może pożegnać się z Formułą 1. Jednak Senna nie okazał żadnej skruchy za swoje wypowiedzi, co skutkowało tym, że Rada postanowiła konsekwentnie odrzucać jego wnioski o superlicencję na sezon 1990, dopóki nie wycofa swoich oskarżeń o faworyzację Prosta. W międzyczasie Ron Dennis walczył w sądach o odwołanie dotyczące Suzuki, ale bez większego sukcesu. FISA początkowo odrzuciła wniosek McLarena o w ogóle udział w mistrzostwach w sezonie 1990, uzasadniając to tym, że zespół nie zapłacił grzywny, a Ayrton nie przeprosił za swoje słowa. Po zapłaceniu grzywny przez McLarena ich wniosek został przyjęty, ale początkowo z listą kierowców obejmującą Gerharda Bergera i Jonathana Palmera, czyli bez Senny, bo Senna miał bana. Ostatecznie, po spotkaniu konsulatu FISA, które miało miejsce 7 grudnia 1989 roku, Senna wydał oświadczenie, w którym stwierdził: podczas spotkania konsulatu FISA wysłuchałem zeznań i oświadczeń od różnych ludzi, z których wynika, że dostarczyli dowody na to, że żadna presja ze strony różnych grup ani prezesa FISA nie wpłynęła na decyzje dotyczące wyników Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989. To oczywiście nie była żadna PR-owa gadka, ani nic takiego. Tym samym Senna w sumie dalej nie przeprosił za swoje słowa, ale i tak znalazł się na liście kierowców na sezon 1990, a jego konflikt z FISA dotyczący Grand Prix Japonii 1989 został zażegnany. W każdym razie, ostatni wyścig sezonu w 89 w Australii nie został ukończony ani przez Prosta, który stwierdził, że w sumie to się wycofa, bo znowu miał to całkowicie w dupie, a Senna miał tam jakąś kolizję. Oczywiście nie miało już to kompletnie żadnego znaczenia, bo w ten sposób sezon 1989 zakończył się triumfem Prosta. Konflikt między Senną a Prostem, pełen oskarżeń o faworyzowanie, złamanych umów i politycznych intryg, stał się jednym z najbardziej pamiętnych i dyskutowanych, co widzimy w tym filmie, konfliktów w historii sportów motorowych. Cała ta rywalizacja, pomimo że jeszcze się nie zakończyła, to już teraz była przepiękna. A ten sezon 1989 był prawdopodobnie jednym z najlepszych sezonów do oglądania na żywo w całej historii Formuły 1. Także zazdroszczę wszystkim, którzy wtedy mogli to oglądać. Sezon 1990 był pierwszym rokiem kontynuowania rywalizacji, ale w przeciwnych drużynach. Ayrtona Senny, jednokrotnego mistrza świata, który wciąż jeździł w McLarenie u boku Gerharda Bergera teraz, oraz Alana Prosta, trzykrotnego mistrza świata, jeżdżącego teraz w Ferrari u boku Nigela Mansella. Jednak, czy zmiana zespołów oznaczała, że nie walczyli ze sobą o mistrzostwo? Absolutnie nie! Sezon 1990 Formuły 1 rozpoczął się od Grand Prix Stanów Zjednoczonych na ulicznym torze w Phoenix. Ayrton Senna wygrał tam po zaciętej walce z młodym Johnem Alessim, podczas gdy Alain Prost musiał wycofać się z wyścigu z powodu problemów technicznych. W Brazylii Senna prowadził przez większość wyścigu, ale kontakt z którymś z ogórów na końcu stawki zmusił go do zjazdu do boksu, co zepchnęło go na trzecie miejsce. Prost skorzystał z tej sytuacji i wygrał wyścig, pokazując, że walka o tytuł w tym sezonie także będzie bardzo wyrównana.
W kolejnych wyścigach w San Marino i Monaco napięcie między Senną a Prostem cały czas rosło. Na tej Imoli Senna odpadł z wyścigu z powodu uszkodzenia bolidu, a Prost z racji na małe problemy dojechał na pozycji 4. Jednak w Monaco Senna wrócił na szczyt, wygrywając po raz kolejny, podczas gdy Prost musiał się wycofać z powodu awarii akumulatora. We Francji i Wielkiej Brytanii Prost odrobił straty, wygrywając oba wyścigi, co pozwoliło mu na tym etapie sezonu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Senna miał pewne trudności w tych wyścigach, co zwiększyło presję na obu kierowcach i oczywiście wzmocniło rywalizację między nimi na nadchodzącą drugą połowę sezonu. W Niemczech Senna odpowiedział zwycięstwem, co przywróciło mu prowadzenie w mistrzostwach. Na Monzie Ayrton ponownie zwyciężył, umacniając tym samym swoją pozycję w walce o tytuł. Ale w Portugalii Mansell i Prost zdołali zakończyć przed nim. I teraz kluczowy moment sezonu nastąpił ponownie podczas Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Senna startował z pole position, ale narzekał, że to pierwsze pole startowe znajdowało się po brudnej części toru, czyli było teoretycznie gorsze niż drugie miejsce. Pomimo próśb Senny o przeniesienie tej pozycji, Jean-Marie Balestre, ponownie prezydent FISA, odrzucił tę prośbę. Znowu francuska mafia oczywiście, no bo Prost zajął to drugie miejsce. I podczas wyścigu Prost wyprzedził Sennę na starcie właśnie z racji na to, że druga pozycja była lepsza. Ale Brazylijczyk w desperackim ruchu celowo wjechał w bolid Francuza na pierwszym zakręcie pierwszego okrążenia, co doprowadziło do kolizji obu kierowców i zakończyło ich wyścig. I ten kontrowersyjny manewr zapewnił Sennie tytuł mistrza świata. Jego drugi w karierze. I to właśnie po tym wyścigu z Ayrtonem Senną został przeprowadzony ten słynny już wywiad przez Jackiego Stewarta. I podczas tego wywiadu padły tam te legendarne już słowa. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Odnoszące się właśnie dokładnie do tej sytuacji. Sezon zakończył się ostatnim wyścigiem w Australii, który znowu dla mistrzostwa nie miał już kompletnie żadnego znaczenia. Senna prowadził, ale wypadł z toru z powodu problemów technicznych, co pozwoliło Nelsonowi Piquetowi na zwycięstwo. No ale znowu, rywalizacja między Senną a Prostem w sezonie 1990 przeszła do historii po raz kolejny jako jedna z najbardziej intensywnych i kontrowersyjnych w Formule 1. Możecie teraz zapytać, dlaczego Senna nie został zdyskwalifikowany za to, że, tak jak mówiłem, celowo wjechał w tego Prosta w Japonii. No, sam się nad tym zastanawiałem i trochę pomogli mi w rozwikłaniu tego dwaj czołowi polscy dziennikarze formułowi. Pan Mikołaj Sokół oraz pan Cezary Gutowski. Totalne legendy. Całkowicie nieświadomie mi swoją drogą pomogli. Otóż w książce pana Mikołaja możemy przeczytać: wściekły Balestre, nieobecny na wyścigu, próbował interweniować w sprawie wyścigu i mistrzostw, ale usłyszał przez telefon od dyrektora wyścigu Johna Corsmitha, że to był incydent wyścigowy i nie ma powodów, by dyskwalifikować Brazylijczyka. No i tutaj sam dyrektor wyścigu powiedział, że to był incydent wyścigowy. I też jakiś czas temu ja miałem przyjemność i okazję na krótką wymianę zdań z panem Cezarym na platformie X, za co naprawdę bardzo dziękuję i szanuję i doceniam. I w skrócie chodziło o to, że tam za oceanem w pewnym wyścigu jakiś kierowca celowo wjeżdżał w innych kierowców. Pan Cezary skomentował to stwierdzeniem bandyta i że jest to niesportowe zachowanie, powinien ten kierowca stracić licencję i tak dalej. Ja odpisałem na to, że czytając ten opis myślałem, że chodzi o Japonię 1990. Pan Cezary zapytał, że kto miałby być w tej sytuacji bandytą. A ja odpisałem, że Senna, który celowo wjechał w Prosta. I pan Cezary mi odpisał: owszem, ale to Prost z premedytacją zamyka drzwi i przyciska Sennę do krawędzi. Senna po prostu nie spuścił nogi z gazu. Gdyby do tego wypadku doszło dziś, Prost dostałby cofnięcie na starcie do kolejnego wyścigu i punkty karne. Co w sumie trochę pokrywałoby się z twierdzeniem dyrektora wyścigu z książki pana Mikołaja o tym, że był to incydent wyścigowy, że jakby nie była to w pełni wina Senny. Jednak dalej w książce pana Mikołaja
Jest cytat ze słów samego Senny. Dlaczego spowodowałem wypadek? Bo jeśli jesteś okradany przez system za każdym razem, kiedy próbujesz czysto i rzetelnie wykonywać swoją robotę, to co innego powinieneś zrobić? To był efekt złej decyzji, na którą wpływ miał Balestr. To nie ja byłem za to odpowiedzialny. Tak, przyczyniłem się do tego, ale odpowiedzialność nie spoczywała na mnie. Czyli Ayrton w sumie powiedział, że celowo spowodował wypadek, ale winę na to zwalił na francuską mafię w postaci Prosta i Balestra. Chodziło oczywiście o wszystko to, co oni zrobili w poprzednim sezonie. Więc pierwotnie Senna nie został zdyskwalifikowany, bo w sumie był to po prostu incydent wyścigowy, ale później przyznał się, że zrobił to z pełną premedytacją. No ale właśnie, później przyznał się. A to później to już było po roku, więc no nie było żadnych szans na dyskwalifikację, no bo co, odebraliby mu mistrzostwo, które zdobył w poprzednim sezonie? To wyrządziłoby więcej złego niż dobrego dla tego sportu. Więc podsumowując, kto temu wszystkiemu zawinił? Nie mam pojęcia, ale nie zmieniło to faktu, że Ayrton Senna celowo wjechał w innego kierowcę, do czego się przyznał i za co nie został nigdy ukarany. W 1991 przyszła wyczekiwana, przynajmniej przez Prosta, zmiana systemu punktowego, przez którą od teraz liczyły się wszystkie wyniki wyścigów, a zwycięzca dostawał 10 punktów. Ale sezon ten zostanie przeze mnie praktycznie całkowicie pominięty i skrócony. Dlaczego? Dlatego, że Ayrton Senna po prostu przejechał cały sezon w ponownie bardzo szybkim McLarenie i wygrał Mistrzostwo Świata, swoje trzecie i jak się później okazało, ostatnie. Senna wygrał 7 z 16 wyścigów, a wszystkie pozostałe zostały wygrane przez kierowców Williamsa, Nigela Mansella oraz Riccardo Patrese i po jednym wygrali też Gerhard Berger oraz Nelson Piquet. I teraz możecie więc zapytać, gdzie w tym wszystkim był Alain Prost? Ano w taczce zwanej Ferrari 642, 642/2 oraz 643. 3 wersje tego samego bolidu, wszystkie 3 ogromnie katastrofalne. Prost absolutnie nic nie wygrał, a stanął na podium w tym 91 roku tylko kilka razy. A pod koniec sezonu powiedział, że to Ferrari prowadzi się jak ciężarówka. Co spowodowało, że Ferrari przedwcześnie zakończyło z nim kontrakt. W sensie powiedzieli mu, że jak się nie podoba, to wypadł. Było blisko. I po przedostatnim wyścigu w Japonii ogłosili, że Prost nie pojedzie w ostatnim wyścigu sezonu i także nie pojedzie całego sezonu 1992. Co ciekawe, pomimo zwolnienia, Prost otrzymywał wciąż kupę hajsu od Ferrari tylko za to, aby nie jeździł w tym czasie dla żadnego innego zespołu. Takim sposobem Alain Prost, przynajmniej na chwilę, przeszedł na emeryturę. W 1992 nie było rywalizacji Senny z Prostem, bo nie było Prosta. A dodatkowo Williams zbudował przepotężną maszynę, która całkowicie zdominowała ten sezon, dając Nigelowi Mansellowi bardzo łatwy tytuł mistrzowski. Właściwie to rozbudował przepotężną maszynę. W poprzednim sezonie zespół ten używał zaawansowanego technologicznie Williamsa FW14. No, zeszły sezon skończyli na drugim miejscu, bo jeszcze wtedy nie poradzili sobie z Senną, ale na rok 92 zbudowali FW14B, które było dosłownie jeżdżącym komputerem. I Senna, który jeździł gorszym McLarenem, wyciągał z jego bolidu 100%, ale skończył finalnie sezon na 4. miejscu. Właśnie za kierowcami Williamsa oraz trzecim Michaelem Schumacherem, który stawiał pierwsze kroki w Formule 1. A dodatkowo Honda z końcem roku 1992 opuściła Formułę 1. Japończycy stwierdzili, że już w sumie osiągnęli to, co chcieli, a Japonia miała też tam jakiś kryzys, więc po prostu opuścili McLarena, opuścili F1 i się wycofali. A sam McLaren zaczął korzystać z silników Forda, przynajmniej na jeden przyszły sezon. Na sezon 1993 nastąpił powrót, bo Alain Prost powrócił do Formuły 1, do zespołu Williams. Nie wiem, no zawsze wszystkie największe legendy Formuły 1, jak już wracają, to właśnie do Williamsa.
Chociaż Nigel Mansell, czyli kierowca Williamsa, był aktualnym mistrzem świata, to właściciel zespołu, Frank Williams, nie zagwarantował mu statusu kierowcy numer 1 w zespole, obok trzykrotnego mistrza świata Prosta. Więc Mansell zdecydował się nie pozostawać w zespole, aby bronić tytułu i przeszedł do IndyCar na sezon 93. Znaczy, to się wtedy nie nazywało IndyCar i on to swoją drogą wygrał, ale kogo to obchodzi? I teraz, to jest dobre. Prost w swoim kontrakcie z Williamsem miał klauzulę mówiącą o tym, że Ayrton Senna nie może przejść do tego zespołu na ten sezon 1993 i nie może być jego partnerem zespołowym. A Williams to był wręcz prawie że na prostej drodze do zdobycia kolejnego tytułu właśnie w tym roku 93, bo wciąż mieli mieć dominujący bolid. Więc za partnera zespołowego Prosta w tym brytyjskim zespole wzięli Damona Hilla. Ayrton Senna skomentował ten wybór kierowców i tę całą klauzulę w następujący sposób. Prost zachowuje się jak tchórz. Musi być gotowy ścigać się z każdym, w każdych warunkach, na równych zasadach. Bo on teraz chce wygrać mistrzostwo, gdzie wszystko jest już dla niego podane na tacy. To tak jakbyś miał biec sprint na 100 metrów i miałbyś buty do biegania, a wszyscy pozostali mieliby obciążenie przywiązane do stóp. Tak właśnie on chce się ścigać. To nie jest prawdziwe ściganie i to jest złe dla nas wszystkich. Sezon rozpoczął się od Grand Prix w RPA, gdzie Prost po słabym starcie zdołał wyprzedzić Sennę i wygrać wyścig. Jednak w Brazylii, po błędach Prosta i innych kierowców spowodowanych ulewnym deszczem, Senna zwyciężył przed własną publicznością. Podczas Grand Prix Europy na Donington Park Senna zdominował wyścig, wygrywając w spektakularnym stylu, mimo zmiennych warunków pogodowych. Prost odpowiedział zwycięstwem w San Marino i Hiszpanii, a Senna triumfował w Monako, co w sumie już miał w zwyczaju. W Kanadzie Prost odniósł 4. zwycięstwo w sezonie, co zwiększyło jego przewagę w klasyfikacji. Francuz następnie kontynuował dominację, wygrywając w kolejnych wyścigach we Francji i Wielkiej Brytanii, no tylko umacniając się na pozycji lidera. W Niemczech Prost wygrał po raz 7, a Senna po problemach na starcie musiał zadowolić się 4. miejscem. W Belgii wygrał Hill, zapewniając tym samym Williamsowi tytuł mistrza konstruktorów, podczas gdy Prost zajął 3. miejsce. Na Monzie po awarii silnika Hill odniósł 3. z rzędu zwycięstwo, ale to Prost wciąż był najbliżej tytułu mistrzowskiego. I finalnie w Portugalii na 2 wyścigi przed końcem sezonu Prost zapewnił sobie 4. tytuł mistrza świata, kończąc wyścig na 2. miejscu za Schumacherem. Senna musiał zadowolić się 2. pozycją w klasyfikacji generalnej. I podczas tego Grand Prix Prost powiedział wprost, że klauzula o zakazie wstępu dla Senny do Williamsa nie obejmuje sezonu 1994, więc postanawia nie bronić tytułu i przejść definitywnie na emeryturę. Co tylko potwierdzało tak naprawdę słowa Senny o pewnego rodzaju tchórzostwie Prosta. Ostatnie 2 wyścigi sezonu w Japonii i Australii zostały wygrane przez Sennę przed 2. Prostem. I właśnie podczas ostatniego wspólnego wyścigu Prosta oraz Senny w karierze Brazylijczyk symbolicznie zaprosił Francuza na 1. stopień podium, okazując mu tym samym szacunek. Prawdopodobnie po raz pierwszy w całej ich historii. Prost wspominał te zajścia w Australii na podium w następujący sposób. To powie wam coś o Ayrtonie. W Japonii w poprzednim wyścigu on wygrał, a ja byłem drugi. Kiedy szliśmy z podium na konferencję prasową, powiedziałem mu: Australia to może być ostatni wyścig, w którym jesteśmy razem na konferencji prasowej. I myślę, że powinniśmy pokazać ludziom coś miłego, może uścisnąć sobie dłoń albo coś w tym stylu. Nie odpowiedział mi, ale też nie powiedział nie, więc pomyślałem, że może się zgodzi. Poszliśmy na konferencję prasową, a on nawet na mnie nie spojrzał. Właściwie myślałem nawet, że w Australii mogliśmy wymienić się kaskami, ostatnimi kaskami, jakie nosiliśmy w wyścigu przeciwko sobie. Ale po Japonii zapomniałem o tym, ponieważ nie wydawał się być zainteresowanym jakimkolwiek pojednaniem. Potem pojechaliśmy do Adelaide i znowu zajęliśmy 1. i 2. miejsce. Gdy potem szliśmy na podium, zaczął już trochę mówić i powiedział do mnie: co teraz zrobisz? Byłem bardzo zaskoczony. Jeszcze nie wiem, odpowiedziałem. Będziesz teraz gruby po odejściu z F1, powiedział i się uśmiechnął. Potem na podium objął mnie ramieniem, uścisnął dłoń i tak dalej. Dlaczego?
ponieważ teraz to był jego pomysł i na jego warunkach. Okej, w każdym razie było miło, ale taki był Ayrton. Jeśli to był jego pomysł, w porządku, jeśli nie, zapomnij o tym. Ten ruch jest nazywany swego rodzaju zakopaniem topora wojennego między tą dwójką. Cena nazwał ten wyścig końcem ery i nie widział już walanie rywala, więc mogli się w zasadzie wtedy już zaprzyjaźnić. I tak się stało, obaj co ciekawe utrzymywali dobre relacje po tym sezonie 1993. I nawet Senna w rozgrzewkowym przejeździe przed Grand Prix San Marino 1994 na torze Imola, tak, dokładnie tym właśnie, pozdrowił na radio Prosta, mówiąc: specjalne pozdrowienia dla naszego drogiego przyjaciela Alana, wszyscy za tobą tęsknimy. Natomiast to, co stało się później podczas tego Grand Prix, to już nie jest temat na ten film. Podsumowując, kto był lepszym kierowcą w tej rywalizacji? Absolutnie nie da się tego stwierdzić. Alain Prost jest niewątpliwie ogromną legendą Formuły 1. Ayrton Senna był niewątpliwie ogromną legendą Formuły 1 jeszcze za swojego życia. Natomiast wydarzenia z Imoli z 94 wystrzeliły tę legendarność na całkowicie inny poziom. Czy w pełni zasłużenie? No, co ja wam mogę powiedzieć? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Jedyną rzeczą, którą zauważyłem, to to, że jak chociażby niedawno Max Verstappen przebił w liczbie zwycięstw Ayrtona Sennę, to było o tym strasznie głośno i mówili ludzie, że patrzcie, już Max ma tyle co Senna. A jak później przebił liczbę Prosta, który ma więcej zwycięstw od Senny, to już aż takich komentarzy zbytnio nie widziałem. Co to oznacza? Absolutnie nic. Wspomnę jeszcze tutaj o wydarzeniu Race of Champions z roku 1984, czyli z samych początków ich rywalizacji. Właściwie jeszcze przed nią, bo to był debiutancki sezon Ayrtona w Formule 1. Było to wydarzenie odbywające się na Nürburgringu, w którym wzięło udział trochę dla zabawy, a trochę na serio, 20 znakomitych kierowców, z czego wielu z nich było mistrzami. Wyścig ten polegał na przejechaniu 12 okrążeń tymi samymi samochodami Mercedes 190E. I kwalifikację wygrał Prost, jednak na starcie, według słów, jakżeby inaczej, Alana Prosta, Ayrton Senna rzekomo zmusił go do wyjechania poza tor już na pierwszym okrążeniu, obejmując prowadzenie, którego już nie oddał. Ayrton Senna dojechał do mety, pokonując taką listę kierowców w równej maszynerii. Znowu, co to oznacza? Że był lepszy od nich wszystkich? Obaj kierowcy, Senna i Prost, byli znakomici i według mnie nie ma co roztrząsać, który był lepszy. Ale chętnie poczytam wasze opinie w komentarzach. Jedyną tak naprawdę obiektywną statystyką mówiącą o tym, który kierowca był faktycznie lepszy, jest według mnie liczba ulic w Polsce nazwana nazwiskiem danego kierowcy. I w Polsce jest tylko jedna ulica nazwana na cześć Senny, a jest kilkaset ulic nazwanych nazwiskiem Prosta. Wnioski pozostawiam wam. Chciałbym z tego miejsca podziękować Bartkowi, który bardzo pomógł mi w tworzeniu tego filmu. Możecie go znaleźć na Twitterze tutaj, link też jest w opisie. Więc jeżeli ten film wam się podobał, to dajcie mu obserwację, bo postuję tam solidny content. I na koniec chciałbym podziękować wszystkim moim patronom na Patronite, bez których tworzenie tego typu materiałów na moim kanale nie byłoby możliwe. Także bardzo dziękuję. I w tym filmie to tyle. Nara.